Jest na 100! Cześć Sławku, dzień dobry. Cześć. Chciałbym Cię poprosić, żebyś opowiedział trochę o swoim rowerze, który jest dosyć wyjątkowy, taka maszyna trochę rzadko spotykana w naszym kraju. Jak ten rower w ogóle się nazywa? Jest to Yeti E160. Czyli pierwszy elektryk, który Pierwszy elektryk Yeti, tak. W malowaniu teamowym, czyli w zasadzie niedostępnym dla nikogo. Mamy tutaj pomalowaną żółtą główkę i turkusową resztę ramy. Jest to takie właśnie, można powiedzieć, nawiązanie do oldschoolowych rowerów Yeti produkowanych z dawnych lat. No i właśnie specjalnie takich teamowych. Czy on występuje w wersji aluminiowej, czy tu jest tylko carbon? Nie, tu jest tylko carbon. Yeti produkuje tylko karbonowe rowery. Mamy tutaj wyposażoną ramę w silnik Shimano EP801. Bateria to jest 640 z tego co pamiętam. Shimanowska oryginalna bateria. Shimanowska oryginalna. Zawieszenie Foxa. Skok tej ramy, skok zawieszenia, jaki masz widelec, jaki jest skok tej ramy? Yeti nazywa swoje modele w gruncie rzeczy tak, że jak jest E160, to mamy 160 skoku. Z przodu mamy widelec Foxa 170. Pasuje mi taka konfiguracja. Czy ten rower występuje jako 2.9 na 2.9, czy też jest tutaj opcja muleta? Jakie jest Twoje preferowane rozwiązanie? Wiesz co, ja preferuję pełne 29. Testowałem nie akurat w elektryku, ale w rowerze zwykłym muleta. Fajnie to działa, w sensie fajne są odczucia, ale niekoniecznie szybkie, w sensie nie przekłada się to w zupełności na czas. No i tak też mam skonfigurowany rower elektryczny, pełne koła 29. Ten rower też nie występuje w mulecie, no ale enduro to raczej, no nie wiem, przynajmniej dla mnie kojarzy się tylko z takim pełnym kołem 29 z przodu i z tyłu. Mulet moim zdaniem troszkę to jest takie na bike parkowe zabawy niż naprawdę enduro jazdę. Rozumiem. Jak jesteśmy przy kołach, to powiedz mi, czy Ty stosujesz w tej swojej treningówce elektrycznej koła aluminiowe czy karbonowe obręcze? Wiesz co, ja wolę bardziej aluminiowe, przez to, że ścigam się też na aluminiowych w moim normalnym analogowym rowerze, więc to takie odczucie jest podobne. Też drugą sprawą jest to, że obręcz aluminiowa trochę bardziej pracuje, jest troszkę mniej sztywna. Ja wolę, jak właśnie to koło troszkę pracuje, te szprychy nie są tak napięte mocno jak w takim, kurczę, nie wiem, rowerze szosowym, dajmy na to. I tak samo, no, jeśli zdarzy się tak, że uderzę w jakiś kamień, cokolwiek, no to ta obręcz jest łatwa do naprawy, nie pęka, nie odszczypuje się ten karbon. Aluminiowa obręcz znacznie więcej wybacza przede wszystkim. Łatwiej skończyć zawody po prostu, nawet jakimś małym uszkodzeniem. Wiesz co, nawet no, wiadomo, jak ucieknie powietrze, no to dużo nie podziałamy, ale przede wszystkim no, ta obręcz nie pęknie tak łatwo, jak pękają karbonowe obręcze. Czy stosujesz wkładki z przodu i z tyłu, czy tylko z tyłu? Jeśli tak, to jakie? Jeżdżę na kaszkorach. Tutaj w elektryku mam dwa kaszkory downhillowe, czyli te cięższe. Czasami w swoim rowerze startowym wkładam jednego kaszkora do tyłu, albo kaszkora cross country do przodu i pełnego DH do tyłu. No, konfiguruję tak naprawdę w zależności od tras, od poziomu trudności, ilości kamieni, więc to zależy tak naprawdę. Nie mam tak, że jeżdżę na setupie cały rok takim samym i nic nie zmieniam. To jest bardzo, bardzo dużo różnych zmiennych. A jeśli chodzi o opony, to tylko DH Casing, czy też eksperymentujesz z double downami? Nie. To akurat tylko DH Casing. Akurat miałem różne inne, ale DH Casing sprawdzają się najlepiej i to jest takie no, odporne na wszystko. A żonglujesz też modelami opon, czy raczej to jest Assegai z przodu i DHR? W większości to jest właśnie ten setup, to jest najbardziej chyba uniwersalny mój wybór, jeśli chodzi o opony. Czasami zdarzało się, że miałem dwa DHR-y z przodu i z tyłu, tak to zawsze jest Assegai z przodu, DHR z tyłu i to jest taki klasyk klasyków, można powiedzieć. I to działa. Dobrze, a jeśli chodzi o ciśnienia, bo też
też są, no, różne są teorie, więc no, ja zapytam prosta, czy ten jedno sobie ciśnienie zwykle wybierasz i po prostu odpadać ta zmienna i jeździsz zwykle na jednym ciśnieniu, czy żonglujesz, eksperymentujesz? Nie, no to tak samo. Bardzo dużo zależy od tras, od warunków, czy jest sucho, czy mokro. Tak samo, czy trasy są bardziej bikeparkowe, czy bardziej naturalne. W elektryku mam troszkę wyższe ciśnienie. Mniej więcej to jest, chociaż ja i tak jeżdżę na bardzo niskim, jeśli porównamy A tak innych jakbyśmy zawodników. powiedzieli konkrety jakieś, to jakie to Z są? przodu w e-bike'u koło 1,5, z tyłu to jest takie 1,7 można powiedzieć. To większe ciśnienie powoduje, że łatwiej się koło toczy? Jakie jest założenie? Wiesz co, przede wszystkim e-bike to też trochę większa masa roweru i bardziej patrzę na to, kiedy ta opona mi się zwija i za bardzo pracuje w taki sposób, którego bym nie chciał, który mnie zwalnia i nie ma takiej przyczepności już, jeśli chodzi o za niskie ciśnienie, więc to jest zawsze taki balans pomiędzy tym, kiedy jest za duże ciśnienie i ten rower podskakuje, odbija się, nie ma przyczepności, a kiedy ta opona się zwija i już tracę po prostu prędkość na tym, że ten rower za bardzo zawija. Gdzieś tam na zakrętach tak, wciskając się w bandy. Jakie hamulce stosujesz w swoim rowerze? Nie do końca mój wybór, ale jestem bardzo zadowolony z takiego rozwoju sprawy. Klamki Xtera, zaciski Sainta, tarcze 203 na aluminiowym pająku. Nie miałem nigdy żadnego problemu z hamulcami. Ścigam się tak przez cały zeszły rok i no, jestem bardzo, bardzo zadowolony z takiego. A tak się właśnie zastanawiałem, bo bardzo dużo prosów jeździ w ten sposób, że ma zacisk teoretycznie już dosyć stary, bo ten Saint jest na rynku już tam chyba dobre 10 lat i miesza to z klamką Xtera. Dlaczego tak jest robione właśnie, że zacisk Saint, a klamka Xtera? Wiesz co, ta klamka Xtera mam wrażenie, że trochę lepiej pracuje, chociaż ja na klamce Sainta no, jeździłem bardzo dawno temu, więc nie mam jakiegoś takiego porównania. Tak dostałem i w zasadzie nie wnikałem w to, czemu jest tak, a nie inaczej. Działa to świetnie, więc Ja tak gdybam, tak. nie zagłębiałem się, po prostu Jasne. działa, więc ja jestem zadowolony i tak jest. Ja tak gdybam właśnie, że no w zacisku to ciężko coś wykombinować magicznego, natomiast no w tych klamkach się zmieniła trochę technologia. Tutaj w Xterze mamy też to fajne podparcie w dwóch miejscach. No Tak. No i Xtera klamka też jest mega lekka, więc no wydaje mi się, że to właśnie wszystkie te detale sprawiły, że postanowili wsadzić dla nas, dla zawodników klamki Xtera i dobrze to działa, więc myślę, że dlatego. Dobrze, później przechodzimy do sztycy podsiodłowej. Dzisiaj tutaj nawet z miarką chodziliśmy przy Twoim rowerze. Drop tej sztycy u Ciebie? 200 mm. 200 mm, czyli dosyć sporo. A jeździłeś kiedyś na mniejszych? Czy to 200 to jest dla Ciebie optymalnie? Czy chciałbyś więcej? Bo tutaj też widzę, że prosi mają różne właśnie opinie. Nawet się spotkałem z tym, że niektórzy prosi nawet nie chcą mieć 200, tylko wolą mieć 175 na przykład, żeby to siodełka mieć tam czuć jednak między nogami. Wiesz co, ja bym chyba właśnie chciał może jeszcze więcej. Teraz Fox wprowadził większe sztyce, więc wydaje mi się, że będę próbował zmienić jeszcze na ciut wyższą, bo troszkę za mało. Czasami, zwłaszcza w mojej wyścigówce, muszę kluczykiem sobie tam podmienić, przesunąć, chociaż to nie jest w zasadzie bardzo uciążliwe. Na same zjazdy, tak? Na same zjazdy, tak, dokładnie. Czy więcej? Okej, super. Czyli Twoim zdaniem im dłuższy i większy drop, tym lepiej, tak? Teoretycznie. Wiesz co, dla każdego pewnie będzie co innego lepiej. Ja lubię, jak trochę mam więcej miejsca w nogach, jeśli chodzi o pracę na trasie, więc czuję, że jak mam za wysoko siodełko, nie mogę tak mocno pracować nogami przy zjeździe i troszkę mi to przeszkadza, więc zawsze sobie tam próbuję te 2-3 cm jeszcze wsunąć siodełko, pomimo właśnie tej sztycy 200 mm, więc takie 230 chyba by było w sam raz, chociaż muszę to po prostu przetestować. Tak, no tutaj właśnie widzę u Ciebie w elektryku jest na tyle fajnie to zrobione, że ta rura podsiodłowa jest prościutka, bo czasami rowery mają niską podsiodłówkę, ale co z tego, skoro sztyca nam głęboko nie wejdzie. Twój rower widzę jest wiadomo elektrykiem z silnikiem 801, więc mógłbyś mieć elektroniczną zmianę biegów. Czy to jest coś, co też chcesz przetestować w
niedługo, no bo te napędy Shimano potrafią same teraz już też zmieniać biegi. Nie do końca wiem, czy będę chciał, żeby sam za mnie zmieniał biegi. Ja już jestem chyba na tyle doświadczony, że potrafię dobrać przełożenie do tego, jak i gdzie jadę i co potrzebuję. Ale tak, elektryczny napęd niedługo wleci do tego roweru na pewno. No i zobaczymy tak naprawdę, jak się spisze w takim wyścigowym rytmie i zjeździe. Ale w waszych wyścigówkach, bo ty się ścigasz na co dzień analogiem, tam masz napęd konwencjonalny, tak? Tam jest pędzony linką, że tak powiem. Tak. Dlaczego wystawiacie na linkę mimo... Wiesz co, przede wszystkim bardziej niezawodny, prosty w działaniu, nie ma żadnego problemu z tym napędem. Jak dla mnie działa bardzo dobrze i no, im mniej tak naprawdę w wyścigu może się zepsuć, tym lepiej i bezpieczniej dla nas. Także to jest chyba główny aspekt takiego normalnego rozwiązania. Ja osobiście jeżdżę na pedałach platformowych, ale widzę, że wielu szybszych, dużo ode mnie zawodników jeździ na S-pedach. Jakie jest twoje zdanie? Próbowałeś kiedyś platformy? Tam Sam Hill się nie ścigał swego czasu na platformach jako rodzynek. Dawno temu zaczynałem też na platformach, ale S-pedy to jest tak dobre rozwiązanie, że no, w zasadzie nie wiem, dlaczego miałbym wybrać platformy, a nie S-pedy. No. A co ci dają S-pedy? Dlaczego wolisz w S-pedach? To przede wszystkim czucie roweru, niezawodność, to, że ten rower nie podskakuje. Mogę podciągnąć nogami, mogę nie myśleć o tym, czy mam te nogi dobrze położone, czy nie. One są zawsze w tym samym miejscu. No przede wszystkim komfort no i też mogę ciągnąć nogą do góry, jak pedałuję, a nie tylko pchać w dół. Więc no, same tak naprawdę benefity, nie widzę tutaj żadnych minusów takiego rozwiązania. No a na przykład, a czy minusem nie jest to, że gdzieś jak jest bardzo ślisko, jest wilgotno i rower postawi bokiem, to wtedy jak masz platformy, to bardzo łatwo tą nóżkę odpiąć, zdjąć, podeprzeć? Tak samo bardzo łatwo jest mi się wypiąć i podeprzeć. To jest, wydaje mi się, że ten sam czas reakcji jak na platformach, wystarczy wyrobić sobie ten odruch wypinania i no, nie sądzę, żebym szybciej wyciągnął tą nogę na platformach niż na S-pedach. A jaki jest twój wybór, jeśli chodzi o pedały? Na takich samych jeździsz i w wyścigówce i w treningówce? Tak, wszędzie mam zamontowane Shimano Sainty. Patrzyłem na zdjęcia twojego roweru wyścigowego, widzę, że tam masz zamontowaną sprężynę, a tutaj w elektryku jest zamontowany damper powietrzny. Dlaczego tak? Czy to jest tak przyszedł i tak zostało, czy jest jakiś powód tego głębszy? Wiesz co, to jest tak samo zależne od trasy, zależne od warunków. Akurat w rowerze racingowym teraz mam sprężynę, chciałem trochę potestować, znaleźć takie ustawienie, gdzie ta sprężyna będzie najlepsza i przede wszystkim zobaczyć, jak pracuje rower ze sprężyną. Powietrze jest na tyle, moim zdaniem, dobre i dobrze działa, że to jest takie, zakładam i wiem co i jak. No sprężyna to jest, wiadomo, trochę więcej roboty, no bo to trzeba dobrać dobrą twardość sprężyny, wiedzieć jak ustawić, trochę inaczej zawieszenie pracuje. No a damper powietrzny, no to wiadomo, możemy ustawić progresję volume spacerami, możemy dopompować, ująć ciśnienia dokładnie o te kilka nawet PSI i to będzie pracowało dokładnie tak, jak sobie tego życzę. Więc no, tutaj mam powietrze, w rowerze wyścigowym jeszcze sprawdzam i testuję, na którym się tak naprawdę będę ścigał w tym sezonie. Czy możesz zdradzić widzom, jakie masz ciśnienia? Znaczy, może najpierw zadam pytanie, jaka jest masa twojego ciała? Wiesz co, ważę około 85-86 kg i z przodu mam 115 PSI, z tyłu mam 210 PSI, tutaj mam dwa volume spacery, w damperze mam 3 i w zasadzie no, ja lubię tak bardziej miękko, pluszowo, żeby ten rower trochę mocno siedział w sagu i robił się taki progresywny pod koniec, że jak docisnę, to żeby nie przelatywał przez ten skok, ale gdzieś mnie tam właśnie przyspieszał i wyciskał tą prędkość, jak jest jakaś banda albo mulda, więc generalnie lubię taki setup właśnie miękki, ale z tym takim troszkę twardym końcem. A jeśli chodzi o sam rebound, to lubisz mieć
tak rower ustawiony, że szybciutko bardzo wraca, czy... Odpowiednio. Okay. Ani za wolno też, za wolno jest źle, za szybko też niedobrze, więc to musi być taki balans gdzieś pomiędzy, żeby i przyczepność była dobra, ale żeby też nie odbijał na tyle szybko, żeby nie było tych drgań na rowerze, tych takich mocnych uderzeń od kierownicy czy od zawieszenia. Tak naprawdę no, trzeba znaleźć taki właśnie swój złoty środek. Ja zawsze mówię, że rebound powinien być dobrze ustawiony do ciśnienia, prawda? Jak ciśnienie wiadomo Tak, jest w górze, no to jest jakby, ustawiamy. to przede wszystkim jak ciśnienie dajemy w górę, to musimy dokręcić rebound. Tak samo jest, jeśli dajemy wolną kompresję, tak samo musimy troszkę tego reboundu zmienić, więc wszystkie regulacje, które robimy, są zależne od siebie i dobrze jest robić wszystko jakby, może nie naraz, ale wiedzieć co do czego i robić to z głową. Wydaje mi się, że omówiliśmy dosyć dokładnie ten rower. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Dzięki, hej. Sławku, jeszcze zapomniałem zapytać, szerokość kierownicy u Ciebie, jaka jest Twoja ulubiona długość kiery, szerokość kiery? Standardowo jeżdżę na 770, ale to też no, zależy od szerokości tras tak naprawdę. Czasami jeździłem na 750, gdzie po prostu było ciasno między drzewami. A jaka jest różnica tak dla Ciebie? Czy czujesz w ogóle, czym się charakteryzuje 750 w stosunku do 800 na przykład? Wiesz co, przede wszystkim w enduro staram się nie jeździć na za szerokiej, bo jednak chcę mieć bardzo duży zasięg tutaj rąk. Wiadomo, jak rozstawimy szeroko ręce przy pompce na przykład, no to ten ruch jest taki. Jak mamy wąsko, jest zakres taki, więc w enduro kompensując to, że nie jest aż tak duży skok zawieszenia jak w stosunku do downhillu, no to ta kierownica musi być troszkę węższa, ale też trasy są dość wąskie, więc pomiędzy drzewami ciasne przesmyki też trochę ułatwia.